mili goście, jako że wybiła godzina 6 czy też 18, no to i nadszedł czas sceniczny, żeby na 750-leciu piwnicy świdnickiej zabrzmiało trochę muzyki, no tak starej jak ta piwnica, albo i czasem nawet jeszcze starszej. No bo oczywiście, jak zawsze przy naszych występach zabierzemy Was w muzyczną podróż przez czas i przestrzeń, a my jesteśmy Viatores, przyjechaliśmy do Was z Warszawy. No i w większości, patrząc po Państwu, mieliście okazję już nas gdzieś słyszeć, widzieć albo inne rzeczy z nami robić, ale raczej nie w tak przyjemnych okolicznościach jak tutaj w tych zabytkowych piwnicach. Posłuchajcie zatem muzyki, która swe korzenie może mieć nawet w wieku XV lub XVI. No proszę Państwa, ciekawe, kiedy ostatni raz te mury widziałem, że ktoś tańczył tu przy takiej muzyce. Myślę, że już dawno w procie obrócili ci, co byli tego świadkiem. No ale jako, że jesteśmy w miejscu specjalnym, no to oczywiście nie może zabraknąć utworu, który wręcz mógłby być hymnem tego miejsca, jak i wszystkich średniowiecznych innych tawern i karczm rozsianych po całej średniowiecznej Europie. Utwór ten pochodzi w oryginale z Niemiec, z klasztorów Bureau. Tam zapisano księgę, zbiór pieśni, trubadurów, minstreli i innych wagantów o nazwie Carmina Burana. W wieku XIII większość z nich jest po łacinie. No ale stanowczo najsłynniejszą, opisującą to, jak się biło, piło i wyło i żyło w średniowiecznej karczmie, jest utwór Intaberne. Oczywiście oryginalnie utwór ten jest po łacinie, my zaśpiewamy Wam go po polsku w słowach tłumaczenia Mariana Piechala. Posłuchajcie o średniowiecznej tawernie w Intabernie z wieku XIII. Subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek w opcji powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Tutaj także transmisje na żywo, ewentualnie na moim kanale Twitch TV. Gdzie siedzimy, o zmarłych nie rozmawiamy, lecz do kieszeń sposobimy i do dziewcząt zabieramy. Co się może dziać w gospodzie, kiedy wino ciurkiem płynie? To ciekawy jest
dedykacją dla naszych gospodarzy, czyli piwnicy świdnickiej w czasie jej 750-lecia, ale oczywiście sama zabawa i sama impreza to nie wszystko, bo jeszcze często było to, co później i konsekwencje tej zabawy. W średniowieczu ważną rolę pełnili w społeczeństwie różnego rodzaju młodzi ludzie, będący powszechnie uważani za studentów, zwanych filiżakami. No dobrze, jak już się zapuściliśmy do Francji, to na chwilę nie zostaniemy, ponieważ bądź co bądź zabawa zawsze kojarzy się ze skocznością. Więc teraz będzie coś skocznego, ale z południa Francji tym razem. Kiedyś słonecznej Oksytanii, dzisiaj zwanej Prowansją, w której to zachował się jeden z najstarszych zabytków muzyki ludowej. Prawie tak, dokładnie. Z dedykacją dla Pawła, specjalnie dla Ciebie. No, dokładnie. Disco pole w tym wypadku, grunwaldzkie, no. Dodatkowo oczywiście przy tym utworze musimy coś dorzucić od siebie, więc będzie tam bonus, ale nie powiemy wam jeszcze, co to za bonus. Może ktoś z was zna ten utwór, podpowiem tylko, że jest on dużo późniejszy, ale czerpie motywy z Ivy Selolo, ale najpierw Oksytania, wiek XIII, Ivy Selolo. Selolo en la riviera.
Państwa, przydałaby się tutaj odrobina chłodku, bo nam już przy tych lampach to już w ogóle cieplutko, a Wam pewnie też. Więc schłodzimy trochę atmosferę, przenosząc się w chłodniejsze rejony Europy. Tym razem przeniesiemy się do Skandynawii, do najstarszego utworu z dzisiejszej listy, jaką dla Was przygotowaliśmy, bo pochodzącą z wieku XI piosenkę opowiadającą o pewnym rycerzu, który napotkał na swej drodze relikt przeszłości, pogańskiej przeszłości Skandynawii, czyli trollicę. Była to Huldra. Huldra to taki troll, który wygląda zupełnie jak piękna kobieta, tylko ma krowi ogonek, a poza tym wszystko z nią w porządku. Oczywiście cała piosenka opowiada o tym, że trollica obiecuje niestworzone bogactwa i wspaniałości temu rycerzowi w zamian, żeby tylko on zechciał wziąć ją za żonę, ale on niestety nie chce, ponieważ jest chrześcijaninem, a ona pogańskim demonem, to nie mogło się udać. Oczywiście tym razem zagramy Wam to w oryginale, żeby wzbogacić troszeczkę języki, czyli po staroszwedzku. Posłuchajcie Hermanni z wieku XI. En morgon innan solen och fram, innan fåglarna började sjunga, började trollet fjädra till Fägerungers vän, och hon hade en falskeliger tona. Hermanni, trollofen i mig, och det jag bjuder så gärna. Ikonen väl svåra, vass jag eller nej, om ni vill ändra. No to proszę Państwa, myślę, że niektórzy na tej sali mają coś wspólnego z Grunwaldem, ale tylko mi się wydaje. Myślę też, że niektórzy nie mają nic, a to błąd, warto to naprawić i odwiedzić to szlachetne pole bitwy. W regionie dawnej Korony na Litwie, dzisiejszej Białorusi, zachowała się melodia, która nie miała słów. No i na początku lat 20. XX wieku udało się odkryć, że te słowa idealnie kleją się z tamtą melodią. No i w ten sposób odtworzono utwór z przełomu XV i XVI wieku, opowiadający o tym, co działo się w obozie wojsk polsko-litewskich po przyjęciu poselstwa z 2 nagimi mieczami. Utwór ten nosi tytuł Pieśni o kniaziu Witoldzie. No i właśnie o tym Wam zaśpiewamy. Pieśń o kniaziu Witoldzie z drugiej połowy wieku XV. Moment, bo to są podobno też takie średniowieczne rapy. Niektórzy mówią, że to rap im przypomina. A to tak się nie da na sucho, nie da. To już było wystarczająco. To już było suche. Dobrze.
gospodarzu Litwy. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. Szable bite, złotem bite, w gadzią skórę są bite. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. Pierwsza szafra dla Tatara, druga szafra dla Bojara. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. Stanął Witold przed koszorem, prosto w słońcu ostrzem nowym. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. Krzyknął sława wielki książę, kości wrogu w polu złoże. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. Sława Witoldzie, gospodarzu Litwy. W tamtych czasach Był stanowczo. i wszyscy Waltera śpiewali, a Wrocław wówczas znajdował się w kręgu kultury niemieckojęzycznej, zwłaszcza średnio-górno-niemieckiego, to jest całkiem spora szansa, że to jest pierwszy raz, kiedy od 600 czy 700 lat wykonano w piwnicy świdnickiej Palestyna Litwy. Więc kolejny historyczny moment. No brawo! Tak po cichu liczyliśmy na to, że zazwyczaj tutaj nikt pośrednio wysoko niemiecku nie gada, ale dobrze, że nas upewniłeś, że to może być pierwszy raz od wieku.
Subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek w opcji powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Tutaj także transmisje na żywo, ewentualnie na moim kanale Twitch TV. Zabierzemy Was w muzyczną podróż przez czas i przestrzeń, a my jesteśmy Viatores.